Witajcie w kolejnym odcinku Projektu na Piątkę. Jak widzicie, przyczepka jest w trakcie malowania, ale do pomalowania jest nie tylko karoseria przyczepki, ale również drzwi, więc trzeba będzie się nimi zająć. One nie są w najlepszym stanie, mają tam pewne swoje problemy, trzeba będzie je rozkręcić. W ogóle z nimi będzie trzeba zrobić między innymi takie rzeczy jak wyczyszczenie tej ramki dookoła, w której one są zamontowane, oraz okucia, które tam występuje. Zaraz to wszystko Wam pokażę na samych drzwiach. No i trzeba będzie je również zmatowić i pomalować, ale jest tam jeszcze jeden, wydaje mi się, troszeczkę grubszy temat. One prawdopodobnie wewnątrz, w dolnej części są spróchniałe. Podobno jest to bolączka jakby wynikająca z konstrukcji tych drzwi i w zasadzie chyba większość niewiadówek ma taką przypadłość, że te drzwi są po prostu zgnite od dołu. Muszę je rozebrać, by móc wyczyścić wszystkie elementy. No i oczywiście powymieniać takie rzeczy jak kratki, jakieś rączki. Ogólnie one nie są w złym stanie, naprawdę wyglądają całkiem w porządku. Natomiast jest jedno miejsce, które już Wam pokazuję z bliska, martwi mnie troszeczkę. Zobaczcie, w tym miejscu, to jest góra drzwi, jest takie wybrzuszenie laminatu. Nie wiem jeszcze, z czego ono wynika, dopiero jak je rozbiorę, to będzie może coś więcej wiadomo. No ale jest jeszcze też ta dolna część. W tej dolnej części one wyglądają naprawdę dobrze. Tutaj na pierwszy rzut oka nic się nie dzieje. No ale jak wiadomo, w tej części właśnie bardzo często te drzwi w środku gniją. Te drzwi są poskręcane tutaj śrubami dookoła. Z tego co widzę, to większość tych śrub wygląda naprawdę nie najgorzej, także myślę, że powinno w miarę łatwo to pójść. Także zabieram się za demontaż. W pierwszej kolejności będę chciał pozbyć się takich elementów jak rączki, zamek, tutaj kratka, więc zacznę właśnie od nich. Widzę, że te śruby również są całkiem w porządku, więc idzie to nieźle i myślę, że z większością tych elementów nie będzie większego problemu. Ok, z tym poszło prosto. Mam wewnętrzny mechanizm, on był przykręcony do tej plastikowej zewnętrznej części. Pewnie go wymienię, ale żeby mi się to nie pogubiło i nie rozkompletowało, to na razie to z powrotem poskręcam ze sobą. Może mi się jeszcze do czegoś przyda. Ok, no i została ta kratka. Kratka oczywiście też będzie nowa, więc tutaj się za bardzo tym nie ma co przejmować. Ale na razie idzie to bez problemu. Widzę tutaj przez otwór po tym zamku, że konstrukcja jest podobna zresztą jak całej reszty, czyli jakaś rama z listewek, do których poprzykręcane jest ten profil aluminiowy, tutaj dookoła śrubkami. Ponieważ tych śrubek jest bardzo dużo, to nie będę się męczył śrubokrętem, idę po wkrętareczkę i lecę to dookoła po całości. No niestety bez rozwiercenia śrub się nie obejdzie, jak to w niewiadówkach. Natomiast nie jest tak źle. Nie udało mi się odkręcić chyba tylko 4 śrub. Tutaj 2 przy zawiasach i gdzieś tutaj jeszcze 2. Generalnie ta strona od zawiasów szła dużo gorzej. Tamta strona zewnętrzna od klamki bez problemu wszystkie śrubki udało się odkręcić. Także biorę wiertełko, rozkręcam te wkręty i
Myślę, że będę wtedy miał drzwi rozmontowane. Zobaczymy. Ok, jak zwykle było z tym trochę walki, kilka wierteł złamanych, ale nieważne. Mamy to, wszystkie wkręty są odkręcone. Nie wiem do końca jak to jest zamontowane, ale chyba tak, da się to po prostu w ten sposób ściągnąć. Cały ten profil pójdzie do czyszczenia i mam nadzieję, że będzie wyglądał jak nowy. Ok. To jest trochę przyklejone na jakimś takim, nie wiem, uszczelniaczu silikon, tak. Tutaj ktoś jakiegoś silikonu nałożył, nie wiem, czy to fabryka, czy ktoś już tutaj coś z tym poprawiał, ale jest tutaj dołożony jakiś taki bezbarwny silikon. O, tu mi jedna śrubka została, ale z tej strony szło to w miarę łatwo, więc mam nadzieję, że da się to po prostu odkręcić. Tak, na szczęście ta śrubka idzie tak, że nie będę musiał jej rozwiercać. Ok, poszło. O, i w ten sposób ten profil jest ściągnięty. No jest tutaj sporo syfu. Zobaczcie, nie da się ukryć, jest tutaj naprawdę sporo syfu. Ten profil aluminiowy, szczególnie tutaj na dole, no nie wygląda jakoś pięknie, ale to wszystko pójdzie do czyszczenia i mam nadzieję, że będzie jak nowy. W tym momencie profil aluminiowy mi nie jest potrzebny. Odłożę go sobie tutaj na bok, żeby mi nie przeszkadzał. No i jeszcze widzę, tutaj jest uszczelka. Ta uszczelka jest przytakerowana. Nie pamiętam tego dokładnie, mam nadzieję, że jest ona dostępna jako nowa, albo bym wtedy zamontował nową, ale ponieważ nie jestem tego pewien, no to w tym momencie nie będę jej tutaj rozrywał, tylko spróbuję tutaj odgiąć te zszywki, tak żeby jak najmniej uszkodzić tą uszczelkę. Wiem, że tam przy drzwiach z którąś uszczelką był problem, one nie wszystkie były dostępne. Na szczęście idzie to sprawnie, tutaj nie ma problemu, to są tylko zszyweczki, więc to powinno w miarę łatwo pójść. Ok, wyciągnąłem już wszystkie zszywki, uszczelka jest cała, także teraz ją ściągnę i zobaczę, co tutaj się dzieje, dlaczego tam szczególnie na dole tak się działo, natomiast już chyba widzę, tutaj dół jest ewidentnie zgnity. Zobaczcie, co tu się działo. Całe to drewno jest czarne, więc to będzie trzeba wymienić. Ok, uszczelka jest zdemontowana, drzwi są w zasadzie rozebrane. Tutaj na górze to, co się zastanawiałem, co tu się wydarzyło, że ten laminat wystaje poza profilu. Tutaj po prostu klej się odkleił, więc tutaj trzeba będzie podkleić, ścisnąć i to będzie ok. Góra drzwi, ta ramka wygląda w porządku. Natomiast z drugiej strony tutaj trzeba będzie wymienić kawałek ramy tych drzwi. Ona jest zawilgocona, zgnita. Z tego, co się orientuję, to jest standardowy temat w tych drzwiach. Po prostu tutaj przez kratkę woda się dostaje i te drzwi sobie tutaj na dole zamykają. Także tutaj to będzie do rozklejenia i do wymiany. W zasadzie dzisiaj już kończę pracę, bo jest późno, ale chciałem jeszcze tutaj przed końcem nałożyć mamuta, żeby mi się to skleiło. O, w ten sposób. I tak to zostawię na noc. Myślę, że zanim następny raz będę coś tutaj działał, to już będzie ładnie związane. Żeby nie uszkodzić laminatu, to tutaj zastosuję takie podkładki. O.
Założę tutaj jeszcze na środek jeden ścisk, żeby miał pewność, że to się ładnie, mocno trzyma i nic tutaj się nie wybrzuszy. O, myślę, że tak będzie w porządku. Pozostawię to do wyschnięcia. Zobaczcie, tutaj bardzo dobrze to widać. Tutaj mamy zdrowe drewno, natomiast dół wygląda w ten sposób, no po prostu fatalnie. To wszystko jest miękkie, więc ten fragment na pewno trzeba będzie wymienić. I nie chcę rozklejać ich całych po to, żeby... I w tym momencie rozładował mi się mikrofon, czego oczywiście nie zauważyłem i tutaj drobiazgowo tłumaczę Wam, jaki mam plan, żeby to zrobić. No ale nic, czasem tak bywa. Mimo tego, że materiał był nagrywany już jakieś 2 miesiące temu, ja doskonale pamiętam, co w tym momencie mówiłem, więc już Wam tutaj szybciutko tłumaczę. Generalnie chodzi o to, że nie chciałem tych drzwi rozklejać w całości, aby sobie nie utrudnić później ich spasowania. Chciałem tylko rozkleić je powiedzmy w 1/3 od dołu, troszeczkę za ramkę, a całą resztę zostawić tak jak jest, więc plan był taki, żeby za pomocą szpachelki rozdzielić te warstwy od siebie, czyli rozkleić laminat od tych częściowo spróchniałych listewek. I w momencie, gdy już tutaj będę miał troszeczkę miejsca, to spróbuję jakoś odłupać albo odciąć ten spróchniały fragment tej ramki, tej konstrukcji. Jak widzieliście na timelapsie, trochę walki z tym było, ale gdy już zrobiłem sobie tutaj troszeczkę miejsca i mogłem chwycić ten element szczypcami, to bardzo łatwo dało się go wyciągnąć. W zasadzie w całości, tylko w jednym końcu był on lekko rozłupany. Natomiast jest to na tyle duży kawałek, że bez problemu będzie mógł posłużyć jako wzorzec do zrobienia nowego takiego elementu. Podobnie też było z tą ramką. Także teraz muszę przygotować sobie materiał, żeby taki element wykonać, no i oczywiście go wyciąć i wkleić. No dobrze, czas zrobić te drzwi do końca. Jak widzicie, tutaj mam tą starą, zgniłą listewkę, fragment tej ramy. Mam też nową deskę, z której będę musiał wyrysować właśnie taki element, wyciąć go. Problem polega na tym, że to ma jakieś 20, w tym momencie 3 mm, ale może trochę spuchło, więc powiedzmy 22 mm grubości, a niestety nie znalazłem nigdzie takiej kantówki, która by jednocześnie miała tą grubość i szerokość, żeby mi się ten element zmieścił, więc kupiłem taką kantówkę, która ma 28 mm grubości na 90, więc będę musiał troszeczkę zebrać z tej grubości, żeby te wymiary po prostu się zgadzały. Także odrysuję i będę musiał zestrugać do tych 20, powiedzmy 2 mm, żeby tam jeszcze troszeczkę miejsca na klej zostało, a sumarycznie grubość tych drzwi pozostała mniej więcej bez zmian. Ok, jak widzicie, tutaj ten element jest troszeczkę uszkodzony, ale myślę, że to nie będzie duży problem. Ustawię sobie ten element właśnie w ten sposób. Z tej strony jest łatwo, bo tutaj nie ma problemu. Tu sobie natomiast odrysuję ten kawałeczek oraz wewnętrzną krawędź. No i po prostu odwrócę sobie tą formatkę. No i odrysuję to, co mi zostało. Myślę, że będzie to się z grubsza zgadzać. No i mam właśnie taki element do wycięcia i do zestrugania. Ok, ten element mam wycięty. Drugi element, który muszę przygotować, to ramka dookoła
tej kratki wentylacyjnej. Ona z kolei ma grubość 8 mm, więc tutaj wykorzystam po prostu sklejkę 10 mm i również muszę ją troszeczkę zeszlifować, scheblować, żeby mieć ten wymiar 8 mm. Ok, mam już przygotowaną taką ramkę właśnie ze sklejki brzozowej, 10 i te 2 mm będę musiał teraz zebrać z jej grubości. Ok, oba te elementy mam przygotowane. No z tą ramką było trochę więcej zabawy niż z tym elementem, z tego względu, że nie jest tak łatwo ze sklejki zebrać z grubości, ponieważ troszeczkę się rozwarstwia, ale to będzie w środku drzwiach, więc myślę, że tutaj jakaś idealna precyzja nie jest wymagana. Ja zanim jeszcze wkleję te elementy, to aby starczyły na dłużej i lepiej sobie radziły z wilgocią, która być może tam dalej będzie się pojawiać, chociaż mam pewien pomysł, jak temu zapobiec, a przynajmniej trochę zaradzić. Natomiast niezależnie od tego wezmę jeszcze je szybciutko zaimpregnuję takim zwykłym impregnatem do drewna, używanym na przykład do drewna, które stoi w ogrodzie, jakieś meble ogrodowe. Myślę, że to troszkę pomoże i to drewno nie będzie aż tak bardzo chłonęło wody. Te elementy sobie schną, ja to tak zostawię po prostu do wyschnięcia, a gdy już ten impregnat wyschnie, to wkleję je do drzwi. No dobrze, ramki już wyschły, więc czas je zamontować. Tak sobie tylko przymierzyłem tą ramkę i troszkę się pomyliłem tutaj w wymiarach, nie do końca dobrze wymierzyłem. Jest ona minimalnie za szeroka, także przetnę ją tutaj w tym miejscu i ten element osadzę troszeczkę tutaj głębiej, tak żeby ładnie pasowało do otworu. Przetnę ją po tej stronie, bo tutaj zdecydowanie pewnie mniej wilgoci zostaje niż na dole. Ramkę mam już przeciętą, myślę, że to nie będzie miało większego wpływu. Wstawię ją w ten sposób, może nawet łatwiej będzie mi tutaj ją posadzić na tym kleju. Osobno ten element wsunę i osobno ten, więc po prostu nałożę klej. Oczywiście do tego celu użyję niezawodnego mamuta, także nakładam, zakładam ściski. Trzeba pamiętać oczywiście, żeby pod ściski dać jakąś drewnianą podkładkę, aby ten nacisk w miarę równomiernie się rozkładał. No i zostawię te drzwi do wyschnięcia kleju. Zobaczcie, tak to wygląda tutaj z bliska w środku. Jeszcze Wam pokażę może z tej strony. O. Także mamy tą ramkę, z dwóch stron klej. No i oczywiście trzeba będzie to ścisnąć. A tutaj w tym miejscu trzeba odtłuścić i przyjdzie oczywiście ten drugi element. Ok, tak to wygląda z bliska. Tak udało mi się to spasować. Ramka na tym etapie wygląda w ten sposób. Zakładam ściski i tak to zostawiam do wyschnięcia. No dobrze, ściski pozakładane, więc ja to tak zostawiam. Niech sobie
klej zwiążę i następnie jak już to wyschnie, no to będę mógł wtedy te drzwi zmatowić i je pomalować. No dobrze, Bartek, tak jak wspominałem już na jednej z rolek, zdjął sobie formę z moich drzwi, więc ja mogę tutaj wracać do pracy z nimi. I tak jak wspominałem, w tych drzwiach podobno standardowym, takim typowym problemem jest właśnie gnicie tej konstrukcji tutaj w dolnej części. I z tego, co wywnioskowałem, rozbierając te moje drzwi, według mnie ten problem pojawia się jakby z dwóch przyczyn. Pierwsza to taka mniej istotna, czyli jakieś podsiąkanie wody tutaj na krawędziach, ale tą wadą konstrukcyjną i dużo gorszym problemem, o którym wspominałem, według mnie jest właśnie dostawanie się wody tutaj przez ten otwór na kratkę. Kratka, ta plastikowa, przychodzi tutaj od góry i od spodu, natomiast między tymi plastikowymi elementami ta wilgoć może tutaj sobie swobodnie docierać i właśnie powodować gnicie tej ramki. Więc pomyślałem, że skoro i tak będę te drzwi malował, to takim moim pomysłem, patentem, jak sobie z tym poradzić, żeby problem nie wracał, jest właśnie zaszpachlowanie całej tej konstrukcji szpachlówką, tak samo tutaj od spodu, dzięki czemu też ładniej sobie wyrównam krawędzi pomiędzy tą dorobioną ramką a starym laminatem. I następnie, jak już to będę miał zaszpachlowane, to malując tutaj górę, również pomaluję Raptorem całe boki i tutaj wnętrze tej ramki. Raptor jest taką farbą powłokotwórczą, która po zaschnięciu przypomina trochę plastik, więc myślę, że to będzie bardzo skuteczny sposób na to, żeby ta woda już tam się nie dostawała, a przynajmniej dostawało się jej zdecydowanie mniej niż przy takim odsłoniętym drewnie. Także dajcie znać, co o tym sądzicie, czy to jest pomysł, który ma tutaj szansę się sprawdzić, a ja biorę się za szpachlowanie tego, no i następnie oczywiście zmatowienie całości drzwi i malowanie. Ok, mam to zaszpachlowane, więc oczywiście muszę teraz poczekać chwilę, żeby ta szpachlówka zaschła. Na szczęście ona bardzo szybko wiąże, także myślę, że to nie zajmie długo. Pokażę Wam z bliska, jak to wyszło. Zobaczcie, tak to wygląda tutaj z zewnątrz oraz wewnątrz tej ramki. Oczywiście te wszystkie takie wiszące elementy po zaschnięciu zostaną zeszlifowane. Nie chodzi tu o to, żeby to było jakoś super pięknie wyszpachlowane, bo i tak tutaj na tą szpachlówkę przyjdzie ta aluminiowa listwa, która jest dookoła drzwi. Natomiast chodziło mi o to, żeby stworzyć taką powierzchnię jakby wyrównującą tą krawędź laminatu z tą dorobioną kantówką oraz żeby zalepić wszystkie te takie większe ubytki i dołki, które Raptor nie będzie w stanie tak od razu zalać, żeby to po prostu była taka dobra powierzchnia do pomalowania Raptorem. Musiałem przenieść się tutaj w troszeczkę inną część hali, żeby Bartkowi przy szlifowaniu nie opylić tam przyczepki, nad którą pracuję. Ale wracając do drzwi, szpachlówka już przeschła zarówno z tej strony, jak i z tej. Tutaj ten laminat był taki troszeczkę wykruszony i wprawdzie ta aluminiowa listwa, która tutaj przychodzi, by to zakryła, ale chciałem to troszeczkę wypełnić, więc dołożyłem tutaj też tej szpachlówki. Także w tym momencie przeszlifuję to i od razu zmatowię całe drzwi, żeby móc je pomalować. No dobra, biorę szlifierkę, zakładam maskę i matuję całe te drzwi.
Na szczęście drzwi nie są duże, także szybko poszło. Są w tym momencie już przeszlifowane, zmatowione, odpylone. Jeszcze oczywiście trzeba je odtłuścić. No i będę nakładał ten podkład w sprayu, a następnie pomaluję je Raptorem na wszystkich krawędziach, tych zewnętrznych oraz tutaj w ramce. Już Wam pokazuję, jak mi to wyszło. Po przeszlifowaniu tej krawędzi ona wygląda w ten sposób. Myślę, że jest to już na tyle wypełnione, że bez problemu Raptor to będzie mógł pokryć. Natomiast jeśli chodzi o ramkę, to zobaczcie. Tak to wyszło, więc bez problemu już tutaj to pomaluję i w tym momencie żadna woda tutaj nie będzie mi się dostawać. A druga krawędź, ta dolna, bardziej newralgiczna, wygląda w ten sposób. Także pomaluję to Raptorem i myślę, że będzie to dużo lepiej zabezpieczone przed wilgocią niż w tej oryginalnej fabrycznej wersji. Natomiast ta górna krawędź wyszła mi w ten sposób. Jak widzicie, tutaj został dołożony kawałek właśnie tej szpachlówki. Tutaj tego laminatu brakowało. Nie jest ta krawędź może tu jakoś idealnie wyprowadzona, ale tak jak mówiłem, to zostanie i tak przykryte przez tą listwę aluminiową. Chodziło mi tylko o to, żeby po prostu tutaj wypełnić ten ubytek. Dobra, mam te drzwi już zmatowione, odtłuszczone, rozrabiam więc Raptora, bo pora kończyć już powoli ten temat z malowaniem. Maluję, no i mam nadzieję, że na tym temat już z malowaniem, szlifowaniem się skończy, pozostanie poskładanie przyczepy. Ok, przeniosłem się tutaj, bo tutaj mam troszeczkę więcej światła z góry, więc jest po prostu jaśniej i lepiej będzie mi pokazać Wam, jak to wyszło. Ja w tym momencie mam już te drzwi pomalowane i generalnie cieszę się bardzo, bo w tym momencie w zasadzie skończyłem zabawę z malowaniem, z Raptorem. Mam pomalowaną już całą przyczepę, mam pomalowane drzwi, także w tym momencie temat malowania uważam za zakończony, ale tak jak mówiłem, pokażę Wam z bliska, jak mi tutaj te drzwi wyszły oraz jak wyszedł ten mój, w cudzysłowie, patent na zabezpieczenie tych drzwi przed tym, żeby ta konstrukcja już więcej nie gniła. Także zobaczcie. Z bliska drzwi prezentują się w ten sposób. Tak wygląda to malowanie i ta struktura. Chyba wyszło w miarę równomiernie, także myślę, że powinno być ok. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie tych okolic ramki, to zobaczcie, tutaj jest nałożonych kilka warstw tego Raptora. Jest również ciśnięte jeszcze tą szpachlówką. Tutaj od dołu tak samo. Także myślę, że w tym momencie nie ma najmniejszych szans, żeby tutaj się dostawała wilgoć i żeby to drewno znowu zaczęło gnić. Także tak to zrobiłem, zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Jeśli chodzi o to całe malowanie, to obiecałem Wam, że powiem, jak wyszła kwestia wydajności tego Raptora i tych wałków. Zużyłem kilka wałków, bo malowałem tą przyczepę kilka dni i to wynikało tylko z tych odstępów. Tak jak mówiłem, jednego dnia w zasadzie zużywałem jeden wałek, natomiast jeśli chodzi o Raptora, to na całą przyczepę, na te wszystkie 4 warstwy, które zostały na niej położone i tak samo 4 warstwy poszły na drzwi, zużyłem 9 butelek Raptora, także myślę, że jest to całkiem fajny wynik. Napiszcie w komentarzach, czy to dużo, czy to mało, bo ja tutaj też nie oszczędzałem z tą farbą, ile trzeba było, to po prostu nakładałem. Jeśli gdzieś były jakieś kwestie, że trzeba było zrobić poprawki, to oczywiście zostało to domalowane, także tak to finalnie wyszło.
tutaj będzie jeszcze jeden temat z tymi drzwiami do zrobienia, bo będę chciał od drugiej strony zrobić tapicerkę. No i oczywiście trzeba będzie tutaj jeszcze te listwy wykończeniowe zamontować, ale myślę, że to będzie w osobnym odcinku, tym już, w którym będę składał okna i montował drzwi. Wróciły już do mnie z cynkowni zarówno galwanicznej, jak i ogniowej elementy podpór, także czas najwyższy je poskładać, żeby móc zamontować je również już na przyczepce. Tak te elementy wyglądają po wypiaskowaniu i ocynkowaniu. Dokupiłem sobie jeszcze takie plastikowe stopki pod te podpory. Myślę, że będzie to fajny dodatek, który będzie zdecydowanie zmniejszał efekt zapadania się tych podpór na jakiejś trawie, w jakimś miękkim podłożu. Oczywiście otwory na śruby będą wymagały pewnie poprawienia, tutaj przewiercenia, dlatego mam również cynk w sprayu. Także zabieram się za składanie tego. Widziałem, że te otwory na śruby wszystkie były dosyć mocno pozalewane i takie nieregularne, więc po prostu wziąłem wiertło i profilaktycznie poprawiłem wszystkie otwory, już nie sprawdzając, czy któryś pasuje, czy nie pasuje. No dobrze, pierwszą podporę mam już skręconą. Ja ją troszeczkę zmodyfikowałem względem tego, co było oryginalnie, ponieważ w tych wszystkich miejscach, gdzie te elementy są względem siebie ruchome, czyli tutaj i tutaj, dałem podkładki pomiędzy tymi elementami, żeby po prostu te elementy podpory bezpośrednio o siebie nie tarły, oraz zastosowałem nakrętki samokontrujące. No dobrze, skoro mam już tą pierwszą podporę skręconą, to może stryknę, żeby przyspieszyć. Jak widzicie, stryknięcie i szybko poszło. W tym momencie już mam podpory wszystkie poskręcane, także fajnie, bo będę mógł je przykręcić do przyczepy. Ok, podpory zamontowane. Cieszę się bardzo, że mam już je z powrotem na przyczepie. Dzięki temu będę mógł też sprawniej i wygodniej wykonywać pozostałe prace związane z poskładaniem tej przyczepy do końca. No dobrze, dziękuję bardzo, że byliście ze mną i obejrzeliście ten odcinek. Na ten moment to już wszystko, ale ja oczywiście już w tym momencie zapraszam Was na kolejne odcinki z prac przy mojej przyczepce, w których m.in. będę zajmował się właśnie oknami. Także do następnego. Cześć!